dobry, witam Was na czytaniu i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na marzec. Jakie będą główne wydarzenia? No i tutaj wyszedł diabeł, sam, zupełnie sam, przypadkowo, a może właśnie nie. Co do Was przychodzi? Kto się pojawia? Co się pojawia? Tutaj jest piątka buław, karta związana z rywalizacją lub z konfliktem. No, na razie słuchajcie dosyć ogniście, ale w sumie to dobrze, bo ogień to Wasz żywioł. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei as buław i wydaje mi się, że może wcale nie będzie tak trudno, jak by się Wam wydawało. Czyli może rzeczywiście mniejszym nakładem energii, emocji, czy słuchajcie, mniejszym stresem uda się osiągnąć coś, co no jest Wam potrzebne, jest dla Was istotne, ale to za moment. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy pokazujecie się jako czwórka buław. I to w sumie dobrze, dlatego że wychodzi na to, że coś Wam się w tym miesiącu uda, może nawet nie to, że podpisać, ale coś, słuchajcie, jakby to powiedzieć, no przypieczętować, ale to zaraz, rada dla Was. W radzie jest dziewiątka buław i również dziewiątka buław Was wspiera i czego unikać, co raczej przeszkadza, jeśli chodzi o marzec. Jest to dziesiątka mieczy, a z przełożenia dwójka monet. No i tak, pojawiło się najwięcej buław, więc bardzo dobrze, ale też słuchajcie, oprócz tego macie jedną kartę z wielkich arkan. Zacznijmy od tego, że z przełożenia macie dwójkę monet i wydaje mi się, że no tutaj musicie nieźle się nagimnastykować w tym miesiącu, żeby no pogodzić ze sobą wszystko. I najprawdopodobniej po prostu dużo się dzieje, jest mnóstwo obowiązków, nie wiadomo w co ręce włożyć i to też oczywiście może być związane z tym, że no, marzec jest takim miesiącem tranzycji z zimy w wiosnę, taki właściwie nie wiadomo, ani to zima, ani wiosna. No i to może wpływać ogólnie rzecz biorąc na otoczenie tak no rozmemłowująco. No, że otoczenie jest rozmemłane. O, tak, jakoś wybrnąłem. Ale widzę, że Wy tutaj no jednak ten balans utrzymujecie, bo dwójka monet to jak najbardziej żongler, który umie balans utrzymać. Dużo się dzieje, ale macie wszystko w ryzach i super. No, tym bardziej, że w ogólnej energii jest diabeł i no oprócz tego, że jest dużo takich kuszących spraw dookoła Was, co mam na myśli? Kuszących na zasadzie, że rzeczy, które mogłyby Was Waszą uwagę, właściwie ja jestem jakiś taki rozproszony teraz, nie wiem czemu, ale mogłoby Waszą uwagę odwracać od rzeczy istotnych. Dużo rozpraszaczy w postaci, no powiedzmy, na przykład pysznego jedzenia, słodyczy, w drodze na przykład do osiągnięcia upragnionej sylwetki, bo ktoś jest na diecie i na ćwiczeniach. Czy rozpraszaczy pod tytułem, powiedzmy, dużo znajomych proponujących wspólne wypady w momencie, kiedy Wy macie zaplanowaną naukę, pracę czy coś innego. Jest dużo rozpraszaczy, z którymi musicie sobie radzić w tym miesiącu, ale też widzę, że no, przy tej karcie diabła tutaj jest mnóstwo kontroli, więc lwy umieją kontrolować sytuację w marcu. Dzieje się, pali się, ale macie wszystko w garści. To, co do Was przychodzi, to jest piątka buław i no tutaj widzę, że też otoczenie jest dosyć buńczuczne. Dużo osób chce Was zaczepiać, dużo osób chce Was prowokować i też momentami macie sami mętlik w głowie, czy raczej dać się komuś sprowokować, czy dać się namówić komuś do wybrania na przykład czegoś, powiedzmy, no nie wiem, tańszego, a gorszego, czy lepiej już zainwestować więcej pieniędzy i jednak zainwestować w jakość? No tutaj do osób, które mają zamiar coś kupić takiego, no wiecie, na lata, typu, no nie wiem, telewizor,
jakaś powiedzmy kanapa, szafa i tak dalej, bo widzę, że jeśli chodzi o pieniądze, to też mam wrażenie, że no tutaj będą inwestycje, ale takie w bardziej rzeczy domowe. Tutaj też, jako że do przyszłości odchodzi as buław, to jest powiedziane, że no wy wolicie na razie się nawet wstrzymać z jakąś inwestycją, czy w ogóle jeszcze więcej zaoszczędzić i powiedzmy przełożyć to w czasie, aniżeli no właśnie inwestować w jakieś głupoty i takie, wiecie, rozwiązania na chwilę, na tu i teraz. Was już tutaj no, solidna firma interesuje i bardzo dobrze. Tutaj też widzę, że ktoś wam może zazdrościć i w marcu ta osoba się uaktywni. Widzę, że będzie troszeczkę chciała wam no, uprzykrzyć drogę do osiągnięcia jakiegoś celu. I to może być oczywiście, że ktoś na przykład w pracy, czy powiedzmy jakiś znajomy czy znajoma, którzy zazdroszczą wam na przykład tego, że macie nowe mieszkanie, czy że jest remont. Tutaj też widzę, że przydałoby się w tym miesiącu już rozpocząć porządki takie wiosenne. Nawet jeśli jeszcze nie ma wiosny w sercach, w głowach, czy słuchajcie, jeśli chodzi o pogodę, no to wy sobie już sami możecie ją rozpocząć właśnie robiąc porządki. I widzę, że macie tutaj dużo rzeczy, które trzeba wypuścić i najprawdopodobniej się nimi z kimś podzielić. No trzeba przejrzeć szafę, oddać jakieś, no nie wiem, niepotrzebne wam ubrania, czy słuchajcie, jakieś buty, czy koce, no nie wiem gdzie. Do domu samotnej matki, do domu dziecka, czy nie wiem, koce do schronisk, ale tutaj trzeba się z kimś czymś podzielić, bo macie, a jest wam zupełnie niepotrzebne. No wy tutaj pokazujecie się jako 4 buław i widzę, że po pierwsze, no uda wam się coś osiągnąć, jest tutaj spokój i zwłaszcza do osób, które na przykład pracują albo starają się powiedzmy o zasiłek, o miejsce w sanatorium i tak dalej. Widzę, że ciężką pracą, zaangażowaniem, systematycznością i taką umiejętnością takiego właśnie zarządzania czy jakimś zespołem, czy swoim czasem, widzę, że uda wam się coś osiągnąć, więc marzec jak najbardziej owocny czas, świetny do tego, aby podpisać jakąś umowę, czy brać udział w rozmowach rekrutacyjnych, czy negocjować z kimś warunki umów. Też widzę, że jeśli zdemaskujecie, tak powiem tutaj dosyć niebezpiecznie, kogoś, kto rzeczywiście może wam zazdrościć i próbować was zepchnąć z drogi do osiągnięcia czegoś, to tutaj widzę, że jakby nie mścicie się na takiej osobie, tylko przychodzicie do porządku dziennego z tym, że po prostu są i mogą być takie osoby dookoła was i wy się tym nie przejmujecie. Ja tutaj robię swoje, mam wszystko pod kontrolą, robię to, co mogę, a cała reszta to już jakby nie zależy ode mnie. I bardzo dobrze. W Radzie jest 9 buław i co was wspiera? Słuchajcie, doprowadzanie spraw do końca. Trening silnej woli. Nawet jeśli wam się bardzo czegoś nie chce, to przycisnąć siebie troszeczkę, dlatego że później zobaczycie, jaka przyjdzie ogromna satysfakcja właśnie po uczynieniu czegoś, czego wam się nie chciało zrobić. Tutaj jeśli chodzi o 9 buław, to też właśnie odkładanie jakichś pomysłów, jakichś inwestycji w czasie nie bierzcie jako porażkę, tylko no, jako coś mądrego, jako taką no, jakby umiejętność docenienia tego, że mądrze umiecie zadecydować i z głową przenieść coś w czasie, aniżeli teraz wykonać coś po łebkach. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i że z kimś to rezonuje. Sprawdzajcie czytania na Nowy Rok Chiński koniecznie, bo są na moim kanale. Tam pewnie będzie więcej. A czego nie robić i co wam przeszkadza? Słuchajcie, lenistwo, taka pobłażliwość, nie wiem, czy to jest dobre słowo, na zasadzie, a tutaj jeden pączek, nic złego tutaj się nie stanie. Jak sobie teraz
zjem. Albo tutaj dodam sobie dodatkową porcję jedzenia, czy tutaj wydam tylko kilka groszy tak naprawdę na coś, co mi się podoba, nic się nie stanie. No słuchajcie, żeby nie było efektu po prostu kuli śnieżnej, pamiętajcie, że grosz do grosza będzie kokosza i w drugą stronę. No jeśli codziennie będzie po jednym małym pączku, no to słuchajcie, po nie wiem, miesiącu czy dwóch, no przybędzie tych dodatkowych kilogramów. Czyli pamiętajcie o tym, żeby też myśleć tak perspektywicznie. No, jakby na pewno nie pomaga droga na skróty. Tłusty czwartek już był. Tutaj więcej wam niepotrzebne jest dogadzanie sobie pączkami. No chyba, że oczywiście jak najbardziej chcecie sobie wynagrodzić ciężką pracę, która będzie w tym miesiącu opłacalna, więc no słuchajcie, jakiś trzeba tutaj znaleźć na to sposób, ale żeby to nie zawładnęło wami. Życzę wam super miesiąca. Sprawdzajcie czytania na Nowy Rok w kalendarzu chińskim, na zimę. No i jeśli chcecie zrelaksować się przy kominku, no to zapraszam, na moim kanale jest taki film. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.